Dzień dobry Państwu, nazywam się Remigiusz Szyziński i chciałbym Państwu przedstawić wykład pod tytułem, który zatytułowałem Feminizm dla początkujących: 7 kroków do równouprawnienia dla dzieci i osób je wychowujących. Nie rodzimy się kobietami, stajemy się nimi. Napisała Simone de Beauvoir w 1949 roku w książce Druga płeć. Kultura i społeczeństwo kształtują płeć, to znaczy wyznaczają jej role zgodne z wyobrażeniami, jakie kreuje przedustawnie, zanim jeszcze pojawi się dziecko, człowiek. Feminizm niesie ze sobą wiele uprzedzeń. Feminizm nie jedno ma imię. Dziś istnieje wiele szczegółowych, szczególnych, odrębnych dróg feminizmu, ale wszystkie one tworzą jedną wielką rodzinę, której źródłem nie jest, jak to się niekiedy uważa, walka z mężczyznami, ale sprzeciw wobec patriarchatu. Patriarchat rozumiany jest tu jako pogląd, według którego mężczyźni są naczelnym, a często jedynym wyznacznikiem norm, prawd, wartości w domu i w społeczeństwie. Feminizm nie walczy więc z mężczyznami ani z kobietami. Feminizm mówi o równości, wolności i godności wszystkich ludzi porówno, bez względu na płeć i kulturowe postrzeganie jej wartości. Feminizm będzie powtarzał do znudzenia: możesz być kimkolwiek chcesz, bez względu na to, jaką płeć biologiczną posiadasz lub z jaką się utożsamiasz. Możesz być matką, która jest w domu i wychowuje dzieci, ale to musi być twój jasny i nienarzucony z zewnątrz wybór. Możesz bawić się lalkami, nikt ci ich nie zabierze. Możesz kochać kolor różowy, nikt nie powinien twierdzić, że to jest w jakiś sposób niesłuszne. Ale to wszystko jest dobre tylko wtedy, kiedy jest twoim indywidualnym wyborem i wtedy, gdy tego wyboru nie narzucasz nikomu innemu. Dlatego jeśli inna kobieta nie będzie rodzić dzieci, jest tak samo kobietą i tak samo osobą wartościową jak matka. Jeśli jakaś dziewczynka będzie lubiła klocki zamiast lalek, jest taką samą dziewczynką i ma taką samą wartość jak każdy inny człowiek. To jest feminizm. Możesz być kimkolwiek chcesz. Myśl o sobie jako o jednostce. Realizuj swoją własną tożsamość. Walcz o własne życie. Feminizm woła o sprawiedliwość dla wszystkich ludzi, ale przedmiotem swojej walki czyni przede wszystkim najwyraźniejszą społeczną nierówność. Tę nierówność, która dotyczy kobiet w odniesieniu do mężczyzn. Chodzi tutaj o równe prawa do edukacji oczywiście, prawo do pracy i równego wynagrodzenia, prawa polityczne, ale przede wszystkim jasne i oczywiste prawo do wolności osobistej, do stanowienia kobiety o sobie. Wychowanie do feminizmu nie jest zadaniem wyłącznie kobiet. Przeciwnie, kobiety mają znacznie większe pojęcia o wartościach równości niż mężczyźni, dlatego dziś tak ważnym jest wychowanie do feminizmu chłopców i mężczyzn. Tylko w sytuacji, gdy zarówno kobiety, jak i mężczyźni będą hołdowali feministycznym wartościom, feminizm ma szansę odnieść sukces. W rezultacie dziś to nie jest walka kobiet o równość, ale wszystkich o sprawiedliwość. Tylko w chwili, kiedy wszyscy zostaniemy uwolnieni z narzuconych nam odgórnie ról, poczujemy prawdziwą wolność do bycia sobą. Tożsamość i wolność idą w parze, nie muszą ze sobą walczyć, a drogą do tego jest zrozumienie, że feminizm jest dla wszystkich i dotyczy wszystkich. Dlatego przygotowałem, drodzy Państwo, 7 takich wstępnych, wydaje mi się, podstawowych problemów, zagadnień dotyczących feminizmu, często pojawiających się w czasie moich wykładów, kiedy mówię ze studentami i studentkami o zasadach i teoriach i historii feminizmu. Zasady te, o których będę teraz mówił, tyczą się
wszystkich oczywiście, ale w jakiejś intencji chciałem, mm, żeby szczególnie może rozważyć te kwestie w odniesieniu do chłopców, których wychowujemy, bo tylko wtedy, kiedy chłopcy zrozumieją, że świat polega na równości i szacunku do drugiego człowieka bez względu na płeć, kiedy wreszcie pojawi się ta tendencja, ten mm, jasny przekaz o równouprawnieniu, kiedy wreszcie feminizm zwycięży, wtedy będziemy mogli mówić rzeczywiście o wolności, no i szczęściu dla wszystkich ludzi. Z tych zasad podstawowych, jak mówiłem, wybrałem 7 i teraz postaram się je Państwu przedstawić. Pierwsza kwestia. Czy mężczyzna powinien otwierać drzwi kobiecie? Oczywiście. Oczywiście, że powinien. Ale otwieranie drzwi nie powinno być męskim obowiązkiem, a raczej bez względu na czyjś gender można otwierać drzwi innej osobie, bez względu na jej gender, bez względu na to, co mówi nam kultura albo historia, w jaki sposób odnosi się do danej płci, a do innej nie. Oczywiście, że mężczyźni powinni otwierać drzwi kobietom, ale kobiety również powinny otwierać drzwi mężczyznom. Powinni otwierać tym, którym na przykład ułatwi to życie w danej sytuacji. Natomiast nie powinni otwierać z przeświadczeniem, że robią to, ponieważ na przykład kobiety tego potrzebują, wymagają, czy są z jakichś względów słabsze i to im się należy, albo to przedstawia jakąś nadrzędną wolę mężczyzn, którzy chcą pokazać, że szanują kobiety. Otwieranie drzwi drugiemu człowiekowi to dobre maniery i wcale nie muszą być związane z feminizmem czy z antyfeminizmem. Przekonanie jednak, że kobieta jest jakimś bytem, który nie jest w stanie funkcjonować bez pomocy mężczyzn, prowadzi nas do pewnej pułapki, gdzie otwieranie drzwi będzie symbolem opresji, nie powinno mieć miejsca. No, druga kwestia, która się często pojawia, jeśli chodzi o całowanie kobiet w dłoń, odradzam, wydaje mi się to niesmaczne. Drugi element, druga zasada. Mężczyźni są silniejsi od kobiet. Feminizm kończy się wtedy, kiedy trzeba wnieść pralkę na 7. piętro. Feminizm kończy się wtedy, kiedy trzeba położyć czy pomóc kobiecie z walizką w pociągu. Nie przypominam sobie, może Państwo przypominają sobie, kiedy ostatni raz wnosiliśmy pralkę na 7. piętro. Mężczyźni, nawet jeżeli rzeczywiście fizycznie są silniejsi od kobiet, to nie powinno być to podstawą do takiego przekonania, że powinni oni z tego właśnie względu dbać o kobiety, bo one, biedne, nie pozwolą, nie pomogą sobie same, nie będą w stanie funkcjonować bez tej pomocy. No cóż, siła ludzi jest rzeczą sporną. Istnieją oczywiście kobiety znacznie silniejsze od mężczyzn. Szacunek do płci nie powinien opierać się na strachu wobec siły, ani na przewadze z niej wynikającej. Dziś siłą człowieka są jego zdolności, jego rozum, kreatywność, duchowość, a nie siła fizyczna, która przynależy raczej do świata sportu w niektórych dziedzinach, rywalizacji, takiego typu, gdzie trzeba podejmować decyzje inne niż te, które kierują nas w życiu codziennym. Trzeci element, małżeństwo. Dla kobiety, tak samo jak i dla mężczyzn, jest kwestią indywidualnego wyboru i szczęścia, a nie sukcesu. Szczególnego osiągnięcia kobiet, ustatkowania się mężczyzn itd. Kobieta wychodząca za mąż nie osiąga niczego innego poza potwierdzeniem własnej miłości, jeśli oczywiście tego potrzebuje, a już zdecydowanie nie awansuje społecznie, nie jest wreszcie prawdziwą kobietą, ponieważ jest mężatką. Małżeństwo nie powinno być elementem przetargu wartości danej kobiety.
Kiedy mówimy do dziewczynek o małżeństwie, o ślubie, o tym, że będą miały białe sukienki i welon, czy na pewno uczymy je równości w odniesieniu do tego, w jaki sposób traktujemy tę kwestię u chłopców? Przecież chyba chłopcy nie wyobrażają sobie od najmłodszych lat, że zakładają wyjątkowo piękny, czarny garnitur, muszkę. Nie jest to równościowe wychowanie. Małżeństwo nie jest żadnym przywilejem, nie jest żadnym sukcesem dziewczyn czy kobiet. Powinno być traktowane równościowo dla wszystkich płci. Kolejny element łączący się trochę z małżeństwem, no to wychowanie dzieci. Nie jest właśnie tak, że ono jest identyczne dla każdej płci. Jest identyczne dla miłości do dziecka. Nie wychowuje się chłopca na mężczyznę, ale na człowieka. Tak samo jak dziewczynkę wychowuje się do roli osoby, a nie matki czy żony. Bądź sobą, cokolwiek to znaczy. Jeśli chcesz być matką, bądź nią na własnych zasadach. Jeśli chcesz być żołnierzem albo żołnierką, bądź nim lub nią, ale tylko wtedy, kiedy masz w sobie autentyczne, własne powołanie do tej misji. Piąty element. Nigdy nie mów do dziecka, że czegoś nie może, bo jest chłopcem, że coś musi, bo jest dziewczynką. Genderowe, tradycyjne role to po prostu nonsens. Nie sprawdzają się w życiu, nie tworzą szczęśliwych ludzi. Obojętnie, czy chodzi o odpowiednie zabawki, kolory, czy naukę odpowiedniego siadania dla dziewcząt i nieodpowiedniego okazywania, na przykład okazywania emocji dla chłopców. Ucz dzieci emocji, ucz dzieci wolności, ucz dzieci szczęścia z bycia sobą, co wcale nie oznacza braku manier ani zasad, jakie obowiązują wszystkich, ale to są zasady wszystkich, a nie tylko dziewczynek albo chłopców. Gotowanie nie jest obowiązkiem kobiet i sztuką mężczyzn. Gotowanie nie zależy od posiadania tej czy innej funkcji rozrodczej, ani organów płciowych. To jest wybór. Tak samo jak rodzenie dzieci, jak praca w wojsku, jak bycie architektem albo architektką. No i to nas prowadzi do szóstego elementu, feminatywy. Temat gorący u nas, szeroko dyskutowany. Tak zwane formy kobiece w języku. Każdy chłopiec powinien wiedzieć, że każda z funkcji społecznych, czy to będzie obowiązek w szkole, czy praca w przyszłości, ma swój kobiecy odpowiednik. Język będzie się temu niekiedy opierał. Ma swoje prawa, ale język to pewien konstrukt. Nie rządzi nami, nie jest czymś nadrzędnym nad tymi, którzy go używają. Podobnie jak kultura nie jest czymś, co nas tworzy, to my tworzymy kulturę. Możemy ją zmieniać, modyfikować, rozwijać. Nie ma powodu, by wierzyć jej na słowo, zwłaszcza tam, gdzie nie zdaje egzaminu, gdzie uwiera i gdzie wzywa do natychmiastowej zmiany. Stosujmy feminatywy, przynajmniej tam, gdzie się da. Ostatni punkt to edukacja. Malala Yousafzai w wieku 17 lat otrzymała pokojową Nagrodę Nobla za przesłanie, które streściła później w swojej książce. Zdanie to brzmi: jedno dziecko, jeden nauczyciel, jedna książka i jedno pióro może zmienić świat. Dzieci powinny czytać książki. W książkach znajdują się wszystkie możliwe światy. Książki otwierają wyobraźnię. Edukacja to także edukacja seksualna. Bardzo ważna, niezbędna. Edukacja seksualna uczy szacunku do siebie i do drugiego człowieka. Uczy wolności i niweluje wszystkie możliwe traumy, jakie można mieć z powodu złych, bolesnych doświadczeń w dzieciństwie. Szacunek i radość płynąca z ciała są dla ludzi dobre. Nie są grzeszne, ani zdrożne, czy niemoralne. Łączą się z miłością, najwspanialszym obok wolności doświadczeniem, jakie powinno spotkać każdego człowieka, bez względu na płeć, na kolor skóry, na orientację psychoseksualną, na sytuację ekonomiczną, religię i system polityczny, z którego się wywodzą. Tego właśnie uczy feminizm.
Feminizm dla wszystkich, także, a dziś może zwłaszcza dla chłopców. Zaczyna się i kończy jednym zdaniem. Rodzimy się sobą, stajemy się kimkolwiek chcemy. Dziękuję Państwu.